Ziomek na pierwszej pozycji odpłynął. My tutaj lecimy z klasą do kina. Powiem wam, że przekichany pod tym względem, że normalnie już ledwo jadę. Witam serdecznie, kłaniam się nisko wraz z Hanią z kanału Studio Rozmów. Moi drodzy, zaczynamy 12 odcinek z Indii i w dzisiejszym odcinku będziemy próbować się przedostać jeszcze bardziej na wschód, szanowni państwo. Więc zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej. Nie ukrywam, że ja jestem trochę zmęczony. Naprawdę wypoczęcie, o kolega nalepki sprzedaje, wypoczęcie tutaj w tych stronach jest naprawdę kosmicznie trudne. Jedziemy! Co tu mamy? Kurczę, jakieś... A, liście bananowca, zobaczcie. Zobaczcie na to. Liście normalnie w naturze się obcina, bo one nic nie robią. A tutaj pan zbiera i rozwozi po restauracjach. Do czego służą? Jako talerze. Pania tutaj ostatnio tak zwana fota, velour. Elegancko. Trzeba być naprawdę asertywnym, żeby nie stać cały czas i nie robić za aktora. Chłopaki towar wiozą. Witam. My idziemy na dworzec, ale jestem trochę przerażony, bo mamy jechać takim właśnie rządowym autobusem. O, właśnie chyba takim. Jakiś kawałeczek drogi, żeby zobaczyć, jak to jest w rządowym autobusie. Dlaczego mówię, że jestem przerażony? To jest rządowy. Ten za mną, ładnie ogarnięty. I te mniej ładnie ogarnięte. Bo tak, są ogólnie transporty rządowe i są prywatne. Rządowy jest tani jak barszcz, a prywatny jest troszkę droższy. W prywatnym jest klimatyzacja, w rządowym jest otwarte okno. Więc do wyboru, do koloru. Rządowe odjeżdżają co 15-20 minut, prywatne odjeżdżają głównie z rana, a jest godzina 13 prawie, więc na dobrą sprawę już się nie załapiemy. No ale nic w tym złego, no bo doświadczenia, no to doświadczenia przecież. Ale taki rządowy to zbyt rządowy. Prawda? No nic, idziemy do biura biletowego i spróbujemy ogarnąć. Nie wiem, czy zauważyliście, że na vlogach rzadko jeżdżę autobusami. Jest ku temu przyczyna. Choroba lokomocyjna. I nie da się tego, moi drodzy, przeskoczyć. Ale chcę zobaczyć, jak to będzie, bo nigdy w Indiach nie jechałem autobusem. Więc no, muszę po prostu zerknąć, jak to będzie wyglądało. Hello, brother. Hello. A, tutaj pan robi narzędzia, zobaczcie, tutaj fix jest. No, u mnie okej. Zobaczcie, jakie proste narzędzia za drobną opłatę. 20 rupii, no to może będzie ile? 40 groszy. Powiem wam, że stary nagrabił sobie. Zaraz dostanie od mamusi. Przepiękny. Kocham w ogóle ten koloryt sytuacji tutaj. To są barwniki. Mamuśka się nie cyka. Jakby wywaliła staremu w łeb, to by chwila, moment i stary by się ustawił do pionu. Wszyscy to znamy. Ania, to gdzie kupić bilet? Chyba nie ma czegoś takiego. Może w autobusie, ale jakiś rozkład? Może na gębę. Wchodzisz i siedzisz i No jedziesz. tam są takie hinduskie literki, a nie po angielsku, więc nie mamy pojęcia, gdzie jechać. Pani kukurydzę sprzedaje, a my namierzyliśmy, tutaj pani kolejną kukurydzę sprzedaje. Namierzyliśmy wioskę kilka kilometrów dalej. Musimy tam znaleźć autobus numer 7 i podjedziemy sobie na wioskę. Nie sądziłem, że tak to się potoczy dzisiaj, ale ogólnie nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Jesteśmy w autobusie numer 7. Autobus numer 7 reprezentuje nieco lepszy standard. I prawie nam uciekł. Wsiadaliśmy już do jadącego. To prawda.
Proszę zobaczyć, na razie jest pusty, ale tutaj z szefem będziemy działać, żeby go wypełnić. Pan tu sprzedaje bilety. Tu ma różne bilety, kolory, w zależności od pewnej trasy. A ja bym chciał tylko pokazać tego pana właśnie, o, torbę, ale piękna. Kiedyś takie były stosowane jeszcze w PRL-u, skórzane. I do szkoły, i do pracy ludzie nosili, może wy taką mieliście. Ale pan wleciał jak ty, jak do tego, jak do ringu, ten siwy. O, dostałem po głowie. Co tu ładujemy? Szefowo, co tu ładuje? A bombonierę jakąś kupiła? Wszystko można, tam chipsy możecie kupić. Tutaj szefu też coś będzie wiózł na chatę. Nie wiadomo co. Tutaj cały czas jest obrót towarów. O. I słuchajcie, nie można się obrażać. Co jak dostaniesz takim towarem w głowę? Nie. W życiu, no normalna sprawa. Kolega ma fajerę. Kto ma fajerę, ten jest kierownikiem. Pamiętajcie o tym. My zbieramy ludzi. Szefowa, a dupka trochę urosła. To jest bardziej autobus, powiedziałbym, miejski niż taki, wiecie, międzymiastowy. To jest miejski. Bilet za jedną osobę to jest około 60 groszy. I pojedziemy sobie może z 10 km za miasto, bo będziemy się kierować w stronę Chennai. Plany się trochę pozmieniały, no ale to nic, takie jest życie, no. Miało być trochę inaczej, ale wyszło inaczej. Więc jedziemy na wschód. Powiem wam, że ciężką mają tutaj robotę. Naprawdę ta fizyczna robota w połączeniu z temperaturą to jest ciężki orzech do zgryzienia. Jedziemy. Muzyka gra, więc można lecieć. I jeszcze jedzonko. Jeszcze samosa jakaś tam lata po przedziale. Powiem wam, że to jest wyższy poziom prowadzenia autobusu. Zwróćcie uwagę, jak tutaj czas idzie. Jak ta wskazówka czerwona zasuwa. Jak często tego sygnału używa, żeby nikogo nie potrącić, nie stuknąć. Powiem wam, że ten walerianek, który kupiłem, to może nie jest taki zły na Indię. Nie? Ja myślę, że zapieczki do uszu, ale wtedy bym z tobą nie mogła rozmawiać, ale myślę o tym, bo jest mega głośno. Aż boli. Aż boli, no. Nie ma takiego spokoju, nie ma takiego wyciszenia. Nie ma momentu nawet na to. Ziomek na pierwszej pozycji odpłynął. My tutaj lecimy z klasą do kina. Ogólnie ziomek to robi co 2-3 sekundy. Prawie. Za cholerę nie pytajcie, jeśli to nie wypali, jak my będziemy dalej jechać. Nie mamy pojęcia. Nie mam pojęcia, ale Ja bym chciała przećwiczyć autostop w Indiach. Nie wyobrażam sobie, ale chciałabym. najwyżej. Tutaj już droga elegancka. W sumie nie ma nawet gdzie stanąć, jakby łapać autostopa, bo są 3 pasy w każdą ze stron. No najwyżej się wciśniemy. Ty, ale patrzcie, jest szansa. Zatrzymany na 3-pasówce, ziomek przed, machnął ręką i elegancko. Nie jest źle. Czyli można łapać. Słuchajcie, podjechali tam, gdzie chcieli, dojechali do miejsca. Hania pyta, czy jadą dalej, on mówi, że nie, tutaj, a pojechali dalej. O, a mieli jechać w prawo. No wiadomo, Indie. Cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk. Teraz Hania. Na Hanie ładuj. Ty na Hanie ładuj. Słuchajcie, powiem wam jedno, że to miała być wioska, to jest przedłużenie miasta. Takie połączone, jakieś malutkie mikro miasteczka w jedną wielką. Tutaj do pana na soczek z Lemony wpadliśmy. Ale wiecie, co mnie zastanawia? Zobaczcie na tą butelkę. Zobaczcie, jaka to jest butelka. Gold Sun
G Fine Love. Co to w ogóle jest za soczek? Tu sprzedaję takie mniejsze. Tutaj oczywiście energy drinki, które zdominowały bardzo mocno rynek indyjski. A kurde, skubła. Fresh fruit? Pan pogonił psiunię, bo psy rozwalają śmietniki. A, ale ta Sonia nie odpuszcza. Wódeczka. Tutaj dziewczyny palą ogień. Stop się złapał? Autostop. Już? Pan autostop. A, okej, by bus. A, Okej. Thank you. złapali? Thank you. Nie złapali. Prawie złapali, ale nie złapali. Nie złapali. Ale nadzieja była? Tak, ale ich body language jest inny. Chłopaki tam spod mostu krzyczą na nas. Tam jest świątynia hinduistyczna. Ogólnie można by było do niej pójść, ale trzeba by było półtorej godziny czekać jeszcze na otwarcie. Idziemy łapać stopa. Pierwsze zderzenie z autostopem w Indiach. To były 3 sekundy. Ja już mówię, złapaliśmy. No mówię, wow, szok. No po prostu nie dowierzam, że tak szybko. Ale rzeczywistość zweryfikowała. Ale siarczysty zapach, taki śmierdzący. Hania prawie wymiotuje. Hania, dajesz radę? Nie. O kurde. Indie to nie jest kraj dla słabych ludzi. Autostop, jedź z nami. Hello, How are you? very good. That's it. My name is Thomas. Thomas. Yes. Welcome. Thank you. This is Hannah. Hanna. I am Dakshinamurthy. Nice to meet you, Dexamurthy. Where are you? We going to slowly to Chennai. Chennai. Yes, Country? Poland. Poland. Yes. Poland. Are you going in this direction? This is Chennai. Yes. Are you go? Can we go with you? The hotel. I am going to hotel. You go to hotel. Okay. Namaskar. Yes. Happy journey. Thank you. Happy morning. Thank you. Super. Thank you. Okay. Thank you, brother. Nice meet. Nice to meet you. Miłe. Bardzo miłe. Pan wysiadł nas przywitać, porozmawiać, zapytać się, gdzie jedziemy. I skąd jesteśmy? Ale fajnie. Przyjemnie, no. On powiedział, że do hotelu swojego jedzie tutaj nieopodal. W sumie pogadać, nie? W sumie drugi autostop sam się zatrzymał. Na moje oko ta pani prosi się o 20 groszy mandatu. Nie, bo nie przeszłam na autostradę tak jak ty. Uwielbiam łapać stopa w takich miejscach. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że tutaj nawet jak policja by jechała, to po prostu zdziwiona podjedzie i zapyta, co wy tu robicie? Szanowni Państwo, tu nie będzie spiny, tu nie będzie 200 euro mandatu, tu nie będzie, że niebezpiecznie, że jakieś cuda niewidy. Robisz to na własną odpowiedzialność. I to jest w tym wszystkim najlepsze. Ty ponosisz odpowiedzialność, a nie jakieś, wiecie, wyimaginowane zasady, że po prostu jak tutaj już staniesz, to już zginiesz na 100%. No i ten luz mi się podoba. Chociaż z drugiej strony, gdyby tak wszyscy robili, moi drodzy, no to niestety nie byłoby dobrze. Ale w Indiach wszyscy to robią. Prawie. Chennai! To jest rządowy. Ja cię kręcę. Co, tutaj Hania? No, nie za daleko to nie. Jak to wrzucić, ty? Wiadomo. Złapali się na tak zwany rządowy autobus. Podobno jeździ co 5 minut. A jechaliśmy z panem autobusem i, przepraszam, samochodem złapanym na autostopie, sam się zatrzymał, ale jechał właśnie z warsztatu. On jechał w ogóle tą autostradą i nas zobaczył i zawrócił po nas. Może nie widziałeś, ale zawrócił. Kierowca samochodu pracujący w fabryce, która szyje buty Nike. Tak. Fabryka zatrudnia tutaj 50 albo 60 tysięcy ludzi. Czujecie temat? Mają w 3 miejscach tylko, więc to są wioski po prostu Nike. Kołchozy. No. Tutaj szefu bilet sprzedaje. Bilecik 100 km za 8 zł.
chłopaki wychodzą. Pan z flagi tam od tego. Ale miejscówka. Powiem wam tak, w Indiach żyje prawie 1,5 miliarda ludzi. Zobaczcie, jak tutaj jest tych ludzi dużo na odcinkach. I jak człowiek sobie tak pomyśli, zobaczcie, jak oni się rozmnażają, jak ta demografia po prostu idzie w górę niewspółmiernie z jakością życia, która tutaj wokół nas jest, którą my obserwujemy i którą wy obserwujecie na odcinkach. I tak, my w Europie szukamy tego lepszego jutra, żeby dzieci miały lepiej, a tutaj trochę inaczej. Jak jest dziecko, to jest szczęście i jakoś to będzie. I wiecie, i ta populacja rośnie. Nie wiem, czy to dobre, czy to złe. W każdym razie jest inna taktyka. Inna taktyka, nie? Tutaj państwo, rodzinka się wybrała na wycieczkę. Normy bezpieczeństwa w żadnym stopniu nie spełnione. W Polsce to już by musieli z 15 000 złotych mandatu zapłacić. Zobaczcie, jak drży gałka do zmiennych biegów. Widzicie? Teraz wyobraźcie sobie, że tak drżą też fotele. Masaż w cenie. 8 zł za bilet za 2 osoby. Tego nie powiedziałem. Tutaj kółeczko robimy na dworcu jakieś. Aha, już wyjeżdżamy w sumie. A tu jeszcze kolega na ostatnią chwilę do Chennai. Zabierzemy. Ale kopią, my lecimy 60 na godzinę, pan musi jechać 65 albo 70. Mamy tutaj korek. Niestety jeszcze 60 km do Chennai. Powiem wam, że przekichany pod tym względem, że normalnie już ledwo jadę. Tak się źle czuję w tym autobusie. Zobaczcie, jaki mają korek z tamtej strony. Przechlapane. My się ewakuujemy za 20 km, bo ja już nie daję rady. Normalnie tak mnie kręci w brzuchu, że masakra. O kurde, chłopaki pojechali. Słuchajcie, dezercja czystej postaci. Nie dojechaliśmy do Chennai. Nie ma opcji, jeszcze 2 godziny byśmy jechali, 40 km. Mówię do pani, nie dam rady. W brzuchu mi normalnie przewraca. Najgorszy możliwy sposób transportu w Indiach pociąg. Nie, przepraszam, nie pociąg, tylko autobus, aż mi się w głowie kręci. Tam jest KFC, to Mychania gdzieś tu, tam. Plan na dziś był zajechać na wieś. Hello, good morning. This is chapati. Rota. Rota. Chlebki pan robi. Rota. Nice. Tutaj właśnie jedzonko. Biryani można kupić. Hello brother. Idziemy dalej, no. Jakiś hotelik znajdziemy i spróbujemy się ulokować. Powiem wam, że naprawdę nie do ogarnięcia. Witam serdecznie. Celem było przyjechać na wieś. No i trochę tej wsi może liźniemy. Dzień dobry. Ja was mam na oku. Ja was Nawet nie wstawaj. Nawet nie wstawaj. Oni się śmieją. Hello, good morning. Tu chłopaki. Hello. Słuchajcie, podejdziemy sobie
no taka powiedziałbym wieś, no. Tylko, że trochę inna wieś niż wam się może wydawać. Wybudowanie chaty w takich stronach nie jest aż takie drogie. O kurde, 3, 4, daj jeszcze 5, żeby było ciekawiej. Panie przodem w takiej sytuacji. Panie, kurde, sztuk 8. Najgorszy możliwy scenariusz. Jezu, powiem wam, to na wioskach tak wygląda. Wioski, przedmieścia, takie bajery, szmery. Jeśli kiedyś zapragniecie pojechać autobusem przez Indię, tym takim powiedziałbym autobusem rządowym, to broń Boże. Jeśli ktoś z was będzie chciał to zrobić, to tego nie róbcie. Hello, good morning. Tego nie róbcie. Bo po co? Po co się męczyć? Po co? Słuchajcie, przejdźmy, zobaczmy, ile tutaj będą chcieli za nocleg w tym przybytku. Sprawdzimy to. Jedziemy, no taki lepszy standard chyba, co? Zawsze taka ładna muzyka gra w windach. W tych windach, no. I te windy, no często są. Nie jest to takie, wiesz, to nie Afganistan. Pertraktacja warunków hotelowych trwa. Ciekawe jednak jest to, co wcześniej wspominałem na odcinkach, jak ktoś ogląda chronologicznie odcinek, ten wie, że kupując tutaj nocleg, masz 24 godziny od daty zameldowania. Czyli jak od 17 dziś wchodzimy, to możemy być w hotelu do 17 kolejnego dnia. Był do wyboru tańszy hotel i droższy. Szefowa wybrała droższy, no to droższy. Pokój numer 207. Zapraszam na imprezę. Tak się prezentuje, z wiatrakiem i z klimatyzacją, szanowni państwo, z telewizorem, z kanałami, ze wszystkim. Tak, i troszkę z pleśnią myślę, bo tak pachnie taką... Nie, to chlor. Ale jest ładny. Wyczyścili przed. Zobaczcie, jakie baterie umywalkowe i ogólnie wszystkie. Takie porządne, takie powiedziałbym wręcz angielskie trochę. Ale to jest najlepsze. Kurczę, niezłe, fajne. Podoba mi się bardzo. Co jest najlepsze? Okno. Okno na świat nie jest to takie oczywiste, bo czasami są po prostu zamknięte lokale, takie bez okien, co jest naprawdę słabe w tym wszystkim. I tutaj mamy balkon ze świecidełkami i sąsiadkę. Co sąsiadka robi? Nie wiadomo. Zarąbista miejscowa. Słuchajcie, i taki pokój w takim standardzie czystości, naprawdę jestem pod wrażeniem. Czyściutko jest. 50 zł. 50 zł, szanowni państwo. W ostatnim odcinku spaliśmy w pokoju za 32 zł albo za 31. No różnica ogromna. Ale tutaj jest przeskok w ogóle tych jakościowy. Szok. Pan jeszcze nam robi dostawę. Staliśmy mydełko, szamponiki. Kurczę. Ręczniki są zawsze jakoś później podawane, nie wiem czemu. Kurczę, czuję się jak w Sheratonie jakimś. Tak, jesteśmy jeszcze, bo I papier toaletowy też będzie? tego jeszcze nie wiemy, ale pracujemy nad tym. Mówię wow, bo wiemy przecież na kanale, jakie są czasami warunki, w jakich cenach. Ale świat jest zróżnicowany. Słuchajcie, no to trzeba pójść coś zjeść, bo bez jedzenia to człowieka nie ma, nie? Pójdźmy trochę w tamtą stronę, żeby zobaczyć może trochę jak ta wieś wioskowo-wieskowa wygląda. Ale Hanna mówi, że ponoć tutaj jest fabryka Samsunga i Hyundai'a. Ciekaw jestem, co oni tutaj przerabiają. Pewnie może jakieś, nie wiem, dosy, czy samosy, czy ziemniaki, papę z ziemniaków. Nie mam pojęcia, tak sobie żartuję teraz. Ale no wiemy, że Samsung i Hyundai zajmują się elektroniką i motoryzacją. Hyundai również elektroniką, nie wiem czy o tym wiecie. Ale w takim miejscu, zobaczcie, mają swoją fabrykę. Widocznie tanio było. Hania taka cwaniura z tymi psami. Ja to zawsze mówię, że kozaczenie to się szybko kończy. Już, Arek już. W poszukiwaniu jedzenia, fitnessu i życia. Ruszamy w piekło. Badajcie, tutaj nawet można fotel do pracy biurowej znaleźć gdzieniegdzie na boku. Próbujemy takiego pomarańczowego kokosa, takiego jeszcze nigdy nie piłam. To jest dojrzały już kokos, więc ta woda może być niekoniecznie słodka. Bez słomy. No i jestem ciekaw, jaki będzie smak. Proszę tutaj Migotkawy test. może być. Test.
albo słodki, albo taki Bardzo podobny, lekko kwaskowaty. test kierowniczy. Zdecydowanie zielony. Bez dwóch zdań. Od godziny 16 to nawet nie ma sensu jechać drogą w ogóle gdziekolwiek. Ze względu na to, że po prostu ruch jest nie do opisania. Te samochody więcej stoją niż jadą. Zobaczcie, o co chodzi. Kto mi wytłumaczy to? Indian Chinese Restaurant. Indyjsko-chińska restauracja. O co chodzi? We going. Thank you, brother. O co chodzi? Że mieszają tak kultury od siebie różne na dobrą sprawę. Powiedziałbym już wyższa klasa restaurantu. Tutaj Koran w tle, czyli już wiemy, że jest to muzułmański przybytek. Czekamy na jedzonko. Hania wybrała panir, ja wybrałem chicken masala, chociaż chciałem wybrać baraninę. Ale niestety baranina już jest zrobiona na pikantno. Wszystkie pozycje. Pikantno, no to mam na myśli, że pewnie rozerwałoby mi twarz. A tego nie chcemy. Pani Haniu, co pani tutaj ma za chlebek? Tutaj mamy paratę, nie jadłam, ale często ją widzę i panir w sosie takim sojowym, bo tutaj są właśnie te względy chińskie. Ale ostre. Ostre? Straszne. Masakra. A proszone było nie ostre. Nie wiem, czy się uda zjeść. Aż tak? Zaraz zobaczymy. Ja sobie spróbuję sosik. O kurde, jakie piekło. To jest super spicy. Piekło jakich mało chłopaki zabrali. Ten szefu chyba nie ogarnął, ty. Wow. Co oni nam dali? Ty, jeżeli to jest, nie wiem, połowa pieczenia, to kurde, mocne. Słuchajcie, chicken masala, w sosie masala, kurczaczek, też trochę ostre, ale dasz radę. No to jest śmieszne, oni naprawdę wszystko za to No nie, a jak? Niech tutaj król będzie królem. Czuję się jak taki dodatek, który zje, jak się Tomek naje. To jest dachani. Komedia. Panir, przeżyjesz? Dobre. Teraz jest dobre. Słodkie. Szanowni Państwo, a moje zostało zapomniane. Z tego całego, wiecie, galimatiasów niestety ja nie dostałem. A zamówiłem maślanego kurczaka w masali, tak żeby nie był zbytnio pikantny, bo masala już sama w sobie jest pikantna, czy tak pikantnie przyrządzana, ale może jeśli dorzucało dodatkowo jakieś papryczki czy coś, to poprosiłem, żeby nie dorzucał. No i nie dostałem. Więc paratę Haniu jem. Dostaliśmy tak kurczaka w takim samym sosie jak Hania. Uznali, że nie będą ryzykować z ostrością. No właśnie. No po co ryzykować? Mi ewidentnie dodali jakąś śmietankę. Próbuję kurczaka. Kurczaka to mi dowalili jak szefie. To jest taki kurczak, pierś z kurczaka, ale taka nie pierś z kurczaka, z tymi... Kurde, to... Chwila, muszę wyłowić jakiś lepszy kawałek. Dobra, mamy kawałek. To jest taki kurczak, pierś z kurczaka, ale taka nie pierś z kurczaka, z tymi... Kurde, to... Chwila, muszę wyłowić jakiś lepszy kawałek. Dodatkowo wrzucony do tego sosu i koniec. Nie było to robione razem. Przykre, bo kurczak jest po prostu zwykłym kurczakiem. Nie czuć. Patrzcie, jak mi się nos spocił z tej pikantności. Czujecie to? Powiem wam, że chyba najgorsze jedzenie, jakie w tej serii z Indii dane mi było i chyba Hani jeść. Ze względu na to, że oczekiwania były wysokie, a ja się kompletnie nie najadłem, bo było takie piekło. Powiem wam szczerze, nie spodziewałbym się, że w takim restaurancie się nie najemy. Hania wypatrzyła lody. Kulfi, czyli te tradycyjne, które można również w Pakistanie złapać. Patrzcie, ten gostek w ogóle z takim motorkiem obwoźnym. Czekaj, przejdę, żeby mnie nie przejechali. Mamy.
Co? Chcemy jeść kulfi! Ma kulfi? Ma kulfi! To jest 100% milk rich cream real fruit. Widzicie, I mali to mleko jest takie naprawdę takie tłuste na maksa. tłuste, Super. bardzo fajne. Premium Land, Bo on się zaczął... jackfruta są i dry fruit abugata. Ja biorę abugata. A wiesz co to? Nie, ja nie ma jackfruta, Ale pyszne. ja mam abugati. Z kardamonem Tomasz ma. Wycieram. Szanowni Państwo, dziękujemy razem z Hanią za odcinek. Dziękujemy. Dzisiejszy dzień był, powiedziałbym, nieprzewidywalny, zagadkowy, dziwny. Był w trasie. Był w trasie, ciężki do zaplanowania, do przewidzenia, jak widzieliście właśnie na odcinku. Słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Bardzo Wam dziękujemy. Zostawcie łapeczkę. Standardowy zestaw, komentarz, podanie odcinka dalej na wagę złota. Koniecznie zostawcie subskrypcję u Hani w Studio Rozmów. I tutaj. U mnie to już jesteście, więc pewnie macie, ale jeśli nie macie, to nadróbcie. I co? I słyszymy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy atakować Chennai i prawdopodobnie zwiedzać to miasto. Dam znać tylko, że zbliżamy się wielkim sandałem do końca serii z Indii i czeka nas kolejna nowa seria, nowy kraj w kolejnych odcinkach. Bardzo dziękuję, do usłyszenia, Dzięki, do zobaczenia w następnej serii, też tam będę. ale to jeszcze nie koniec, na zasadzie seria jeszcze A to z Indii prawda. się nie kończy, ale już się wielkim sandałem zbliża. Z Chennai będziemy się ewakuować. Czołem!